Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Opla Combo Live. To już 5. raz, kiedy to Opel używa nazwy Combo dla swoich modeli. Protoplastą był model Opel Kadett Combo, czyli samochód dostawczy zaprezentowany w 1986 roku, który był oparty o model Kadett generacji E. Jednak jako pierwszą generację Opla Combo uważa się tą zaprezentowaną w 1993 roku, opartą o Corsę B, czyli drugą generację małego Opla. Początkowo był to również tylko pojazd dostawczy, jednak 2 lata po premierze pokazano również wersję osobową, nazwaną Combo Tour. Opel Combo drugiej generacji był oparty o Corsę C, czyli już trzeciej generacji, i był produkowany przez 10 lat, od 2001 roku do 2011 roku. Ta generacja posiadała już pełnoprawną wersję osobową oraz dostawczą. Trzecia generacja Combo, zaprezentowana w 2011 roku, była stworzona we współpracy z Fiatem i był to brat bliźniak Fiata Doblo. Również występowała w odmianie osobowej, jak i dostawczej. No i dochodzimy do roku 2018 i modelu, przed którym stoję. Od teraz Opel ma w swojej ofercie 2 modele. Opel Combo Cargo, czyli dostawczy, oraz Opel Combo Live, czyli osobowy. I to właśnie osobową odmianę będę dzisiaj testował. Jak wiecie, Opel w 2017 roku został przejęty przez francuskie PSA, czyli grupę, w skład której wchodzi Peugeot, Citroën czy DS. Dlatego też nowy Opel Combo to brat bliźniak Peugeota Riftera i Citroena Berlingo. Wszystkie te 3 auta mają jednak charakterystyczne dla swojej marki przednie części nadwozia. Jednak z profilu czy z tyłu od razu widać podobieństwa. Opel Combo Live to typowy kombiwan, czyli auto dostawcze przerobione na osobowe. No może nie zupełnie, bowiem Combo Live podobno był najpierw stworzony jako osobowy, a dopiero potem dorobiono jego wersję dostawczą. Tak czy inaczej mamy ścięty pionowy tył, wysokie nadwozie i krótki przód. Wszystko to na rzecz jak największej praktyczności i przestrzeni w kabinie. W tej klasie to norma. Warto też zaznaczyć, że Opel Combo Live występuje w 2 wariantach długościowych. Mamy krótszą odmianę o długości 4403 mm i rozstawie osi 2785 mm oraz dłuższą o długości 4753 mm i rozstawie 2977 mm. Dłuższy wariant dodatkowo może występować jako 7-osobowa wersja. Testowany egzemplarz jednak to krótsza wersja, która mimo wszystko ma spory bagażnik. W zależności od naszego wyboru drzwi tylne mogą być otwierane asymetrycznie na bok lub w całości do góry. W moim egzemplarzu klapa jest podnoszona do góry i jest ogromna, o czym trzeba pamiętać przy parkowaniu. Tak samo jak i o tym, że mając 185 cm wzrostu, zahaczymy już o nią głową. W opcji Combo oferuje też podnoszoną szybę tylną, co ułatwi wrzucanie na szybko jakichś rzeczy. Kufer ma pojemność 597 litrów i jest niemal idealnie kanciasty, przez co bardzo ustawny. Dłuższa wersja Combo Live ma bagażnik o pojemności aż 850 litrów. W kufrze mamy drobne przegródki oraz złącze pod zapalniczkę. Trzeci rząd siedzeń składa się niemal idealnie na płasko i dzięki temu uzyskujemy 2126 litrów pojemności. Nieźle. Combo Live ma drzwi rozsuwane po obu stronach, co ułatwia wsiadanie, zwłaszcza na wąskich parkingach. Po zajęciu miejsca okazuje się, że nawet przy wzroście 186 cm mam sporo miejsca na nogi, jak i na głowę. To, co jest ważne, to mamy tutaj 3 oddzielne fotele, czyli możemy na przykład wstawić 3 foteliki na Isofixach, a to duża zaleta. Dodatkowo do naszej dyspozycji z tyłu mogą być rozkładane stoliki, sterowanie nawiewami czy liczne schowki. Te znajdziemy w drzwiach, podłodze czy nawet w dachu. Do dachu wrócę później. Siadam z przodu. Tutaj jest również sporo miejsca. Fotel ma sporą regulację pionową, dzięki czemu widoczność jest do przodu naprawdę dobra. A to ważne, bowiem przód auta jest bardzo krótki. Kierownica jest oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach, a my do dyspozycji możemy mieć z przodu na przykład 2 podłokietniki, po jednym dla kierowcy i pasażera. Fotel pasażera można dodatkowo złożyć na płask do przodu, należy jednak pamiętać, aby wcześniej zdemontować podłokietnik. Po złożeniu fotela mamy idealne miejsce na nogi pasażera z tyłu lub do przewożenia długich przedmiotów. Chociaż do przewożenia długich przedmiotów to lepsze będzie Combo Cargo, a do ludzi i bagaży Combo Live. W nowym Combo Live mamy aż 28 schowków. Zresztą, zobaczcie sami, co tu się dzieje. Niektóre schowki są super małe i w sumie nawet nie wiem, na co one mogły być, ale część z nich jest naprawdę ogromna, jak na przykład ten na środku konsoli centralnej, czy też przed pasażerem. Nawet w drzwiach znalazło się podwójne miejsce na schowek, samo jak i pod fotelem kierowcy. Również na górze, czyli w dachu, mamy mnóstwo schowków, dzięki opcjonalnemu szklanemu dachowi z podwieszonymi schowkami. Równie ciekawe rozwiązanie to zamykany schowek podwieszony w bagażniku. Z 2 rozsuwanymi okienkami od strony pasażerskiej oraz z jednym wielkim otworem od strony bagażnika. Ten schowek można łatwo zdemontować, gdyby ktoś potrzebował więcej przestrzeni w bagażniku. Sprytne. Deska rozdzielcza jak na tego typu auto jest całkiem ładna. Zwłaszcza duży opcjonalny 8-calowy wyświetlacz robi wrażenie. Całe multimedia są przeniesione z grupy PSA i działają nieźle, chociaż jak widać mają lekkie opóźnienie w reakcji. Również zegary z bardzo prostym komputerem pokładowym są w całości przeniesione z PSA.
Jedyny mankament deski rozdzielczej to materiały, które są bardzo, ale to bardzo twarde i momentami aż szorstkie. I to pomimo, iż Opel twierdzi, że auto było projektowane jako osobowe, a dopiero później dorobiono wersję dostawczą, a nie odwrotnie. No cóż, do tych plastików da się na szczęście dosyć szybko przyzwyczaić. Muszę za to kombo pochwalić za ilość systemów bezpieczeństwa oraz gadżetów. Nie można powiedzieć, że to spartańskie auto dostawcze, które ma tylko więcej osobowych miejsc. Co to nie. Oczywiście, większość rzeczy to opcja, ale już w standardzie mamy na przykład tempomat, elektryczne szyby z przodu, lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane, radio z Bluetooth i 4 głośnikami, kamerę przednią, która rozpoznaje znaki drogowe, ostrzega przed kolizją i utrzymuje na pasie ruchu, czujnik świateł, czy też układ pomagający nam ruszyć na wzniesieniu. To, czego moim zdaniem zabrakło w standardzie, to klimatyzacja, za którą trzeba dołożyć 3650 zł w najtańszej wersji wyposażenia. W wyższych wersjach jest już w standardzie. Pod maską nowego Combo Life pracuje póki co jeden z dwóch silników. Benzynowe 3-cylindrowe 1.2 turbo o mocy 110 koni lub turbo diesel 1.5 w trzech wariantach mocowych 76, 102 lub 131 koni. Do testów wybrałem podstawową odmianę 1.2 turbo benzynową o mocy 110 koni, która występuje tylko i wyłącznie z manualną 6-stopniową przekładnią. W zasadzie to właśnie ta manualna skrzynia biegów to element, do którego muszę się przyczepić. Skrzynia jest mało precyzyjna, a skok lewarka spory. Trzeba naprawdę dokładnie zmieniać biegi, żeby weszły płynnie. Poza tym auto prowadzi się bardzo lekko. Układ kierowniczy działa lekko, a zawieszenie jest stosunkowo komfortowe. Samochód dobrze sprawdzi się na wycieczkę, dużo gorzej na kręte, szybkie drogi. Ale nie oszukujmy się, nikt 110-konnym combo nie będzie szalał po serpentynach. Auto się nieco wychyla, a skrzynia, tak jak mówiłem, jest po prostu słaba. Ale do spokojnej jazdy jest idealna. W kwestii spalania, to w mieście miałem cały czas na poziomie 10-11 litrów. Auto było nowe i miało dopiero nieco ponad 650 km przebiegu, więc być może jak zrobię trochę większy przebieg, to spalanie się troszeczkę poprawi. Wracając jeszcze do silnika, to jest on nieźle wyważony jak na 3-cylindrową jednostkę i nie przenosi drgań do środka. Oczywiście, jak jest zimny, to czuć lekkie drgania, ale są one akceptowalne. Jak na 1.2 i 110 koni, to Combo Life przyspiesza też bardzo ładnie. W moim odczuciu ten silnik jest w zupełności wystarczający. Zwłaszcza, że to właśnie ten silnik 1.2 turbo występuje w podstawowej odmianie, którą na ten moment możemy już kupić za 61 500 zł. Jest to cena promocyjna. W zwykłej trzeba wydać minimum 68 800 zł. Dopłata do dłuższego combo to dodatkowe 5000 zł. Najtańszy diesel 1.5 o mocy 76 koni kosztuje niecałe 2000 zł więcej od 1.2 turbo. Combo występuje też z automatem, ale póki co tylko z najmocniejszym dieselem 1.5 o mocy 131 koni. Dopłata do automatu to 7000 zł. A jak kształtują się ceny konkurencji? No cóż, na przykład brat bliźniak Citroen Berlingo w podstawie kosztuje o 400 zł więcej, natomiast Rifter aż o 13 400 zł więcej. W zasadzie cena Opla Combo Life jest jedną z lepszych na rynku w tej klasie. Oczywiście liderem jest Dacia Docker, która z ceną 39 900 zł jest bezkonkurencyjna. Ale jak porównamy resztę stawki, czyli Kangoo, Citana czy Caddiego, to okazuje się, że Opel Combo Life jest w tym momencie naprawdę atrakcyjny cenowo. Zresztą nie tylko cenowo. Nowy Opel Combo Life to bardzo dobre auto. Na stosunkowo niedużej przestrzeni Opel zagospodarował sporo miejsca dla pasażerów, bardzo duży bagażnik i mnóstwo schowków. Do tego wszystkiego mamy bardzo dobre wyposażenie i niezłą prezencję. Oczywiście są też minusy, tak jak na przykład słabe plastiki czy mało precyzyjna skrzynia biegów, ale z tym da się żyć. Combo Life wydaje się bardzo dobrym autem rodzinnym, czy też fajnym małym busikiem idealnym na dalsze wyprawy.